Cześć, zaczynam kolejny projekt. Będą to balustrady na taras. Będę je wykonywał z świerku. Tu zobaczcie, już naszykowany piękny, długi materiał. Bierzemy się za rozcinanie go na mniejsze elementy i potem tniemy już na potrzebny wymiar i będziemy szykować do strugania. Oglądajcie dalej. Odznaczam sobie potrzebny wymiar. W moim wypadku będzie to 140 cm. I używając piły skracam. I w ten sposób dzielę sobie materiał na mniejsze kawałki do dalszej obróbki. Materiał mam już przygotowany, pocięty na mniejsze elementy. Można zaczynać rozcinać na pile już na docelowe do strugania elementy. Słuchawki, okulary i można zaczynać rozcinanie. W ten sposób rozcinam cały materiał do końca, a potem będę szykował do strugania. Zobaczcie, jak bardzo robak wlazł w ten materiał. Musimy tego wszystkiego się pozbyć. Materiał gotowy, rozcięty. Zaraz biorę się za struganie. Pora przejść do strugania.
Elementy mam już wystrugane oraz puszczone przez grubościówkę, czyli z 4 stron już mamy przygotowany materiał. Teraz można wziąć się za docinanie już na pożądany wymiar, aby wyszły ładne, prostokątne ramki do naszych barierek. Na przykładnicy ustawiam sobie potrzebny wymiar, w moim wypadku 93 cm. To będzie część boczna. Ustawiam, dokręcam, zderzak mam przygotowany, można zaczynać docinanie. W ten sposób element jest już docięty z bardzo ładną krawędzią z 2 stron. Prawie nie mamy tu wyrwań. I tak samo z drugiej strony. Tu trochę powyrywało, ale to i tak jeszcze będę obrabiał zaraz dalej. W ten sposób docinam wszystkie elementy, aby przygotować je do dalszej czynności. Mianowicie będę frezował wpusty i czopy, aby połączyć ramki ze sobą. Pilarkę mam już przezbrojoną na frezarkę. Pora wyciąć czopy. Przełożyłem sobie już przykładnicę w drugą stronę i mocujemy kawałek drewna, który będziemy frezować. I pora wycinać. Dodatkowy kawałek dokładam drewna, żeby nie wyrywało na końcach, bo tutaj akurat będzie widoczne z każdej strony, więc nie możemy pozwolić na to, że wyrwania będą się pojawiać. Pierwszy kawałek po to, żeby nie wyrywało, i element, z którym już frezuję czop. Wszystko przypinam, żeby się nie ruszyło. I w ten sposób mogę odfrezować moje czopy. I w ten sposób mam przygotowane czopy. Tutaj, jak widzicie, trochę wyrwań, ale potem to wszystko zeszlifuję i będzie ładnie pasowało. Kiedy wszystko już przygotowałem, zarówno czopy, jak i gniazda na nie, biorę się za sklejanie. Używam do tego kleju Hemolan. Jest to klej poliuretanowy przystosowany do pracy z mokrym, jak i suchym drewnem, ale przede wszystkim można go używać na dwór. Rozsmarowuję sobie jakimś kawałkiem odpadu klej z jednej, z drugiej strony. Oraz zaraz będę jeszcze od czoła smarował, gdyż tak są przygotowane moje gniazda, że jeszcze z tej strony będzie trzymane przez klej. Po posmarowaniu wkładam już na swoje miejsce, wyrównuję, nie dociskam mocno, zrobi to za mnie prasa i w ten sposób smaruję zaraz kolejny element, który będzie szedł z drugiej strony.
I to samo robię z drugiej strony. I teraz wkładam górny element. Spasowuję go tu sobie, żeby mi wszystkie kąty się ładnie pozgrywały. I w momencie, gdy mam to już przygotowane, zaczynam ściskanie. Robię to pomału, sprawdzając oczywiście, czy mam zachowane kąty. Teraz jest jeszcze moment, że mogę jeszcze coś poprawić. W tym wypadku docisnąć drugą stronę. I ściskamy. Kąt jest idealny, więc mogę przejść do następnej czynności, mianowicie zakołkowania połączenia. W tym celu miareczka. Może zrobimy tak, żebyście lepiej widzieli. Moje kantówki mają po 8 cm, więc wyznaczam sobie odległość, którą potrzebuję. W moim wypadku jest to 2 cm od jednego brzegu i 2 cm od drugiego brzegu i 6,5 cm od góry. W tym miejscu nawiercam pod kołek. Zaznaczona głębokość, żeby nie przeszło na wylot, i nawiercam. Widzicie, trochę może wyrwać, ale potem to będziemy wszystko ogarniać. Kiedy mam już naszykowane otwory, szykuję sobie kołeczek, w moim wypadku 12. Troszkę go naostrzę, żeby łatwiej wszedł. I teraz trochę kleju poliuretanowego, tak samo do środka. Zamykamy kołkiem i dobijamy kołek na maksa. I w momencie, kiedy kołek mam już wbity do samego końca, obcinam jego nadmiar. I w ten sam sposób robię wszystkie elementy. Wszystkie 4 rogi mam już gotowe. Teraz trzeba trochę obczyścić z kleju, z nadmiaru kleju, i będę szykował do wstawiania iksików do środka. Iksy wchodzące do środka mam już spasowane. Przygotowałem już sobie do połączenia, gdzie będę robił wcięcie, a odznaczone już jest miejsce, dokąd muszę wyciąć połowę materiału. Tutaj już przygotowane pozostałe elementy.
A tutaj mam już pierwszy, który jest gotowy razem z połączonym X-em w środku i wpasowanym. Teraz trzeba wyszlifować to wszystko, wypełnić ewentualne ubytki. Wgłębienia wybrane do połowy wycinam na ukośnicę, więc idzie to dość sprawnie. Potem poprawiam dłutem i szykuję do dalszego montażu. Do skręcenia używam wkrętów 6×120 samowiercących i z końcówką torksową. Więc jeszcze i tak sobie dla pewności, żeby nic mi nie pękło na wiercę, tą główną warstwę tutaj wyrównuję i nawiercam. I teraz zakrętarka. I wkręcamy. O, wkręt się ładnie licuje. Nic nie będzie wystawać, przeszkadzać przy późniejszym montażu. I w ten sposób robię resztę stron oraz pozostałe dwa elementy mojej balustrady. Balustrada w częściach gotowa, pora to przeszlifować, już klej zasechł. Pozbierałem jego nadmiar pianki, która wyszła z klejeń. Teraz przeszlifuję papierem 120 i będę załamywał krawędzie frezarką.
Powypełniam takie większe ubytki i zaraz będę szlifował dalej. Wszystkie części wyszlifowane. Teraz pora załamać krawędzie. Robię to frezem małym R3. W środku, po zewnątrz będą łączone do słupków, więc nie trzeba tego robić. A od góry będzie jeszcze przykręcana półka. Więc tak samo nie frezuję tego. Zaczynamy. Środki wyfrezowane, więc mam gotowe już do impregnowania. Odstawiam na bok. Tak samo robię pozostałe 3. I szykuję do impregnowania. Balustrady skończone, zamontowane. Nie pokazywałem Wam montażu. Pokażę Wam go przy innych barierkach. Tutaj musiałem to zrobić szybko. Nie było czasu na nagrywanie. Tak to się prezentuje. Na górze półeczka z naturalną krawędzią z jednej strony. Klient chciał, żeby to było od strony, którą on widzi, nie sąsiedzi. A i tak się prezentuje od środka. A dodatkowo jeszcze wkleiłem parapet w tym samym stylu. Tu jeszcze ciężary leżą. Jak Wam podoba się efekt końcowy? Jeśli doceniacie moją pracę, zostawcie koniecznie subskrypcję, łapkę dla zasięgu, żeby YouTube nie ucinał nam algorytmów. Do zobaczenia w kolejnym filmie.